Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem Wam trochę o kurtkach przeciwdeszczowych. W tej chwili akurat nie pada, ale już powoli się zaczyna chmurzyć. Już dzisiaj padało. Trafiłem w takie okienko przed deszczem. Także może się dzisiaj ta kurtka jeszcze przydać, a ja Wam zaraz opowiem, jaką kurtkę wybrać przeciwdeszczową na rower. Każdy, kto jeździ na rowerze, spotkał się kiedyś z deszczem, więc jest kilka sposobów na to, żeby nie zmoknąć. Pierwszy sposób, można po prostu nie wychodzić z domu, kiedy prognoza pogody zapowiada, że będzie padało, ale powiem Wam tak, dzisiaj miała przyjść wielka burza z gradobiciem, na razie tylko trochę pokropiło, ja trafiłem na takie okienko pogodowe. Zobaczymy, nie wiem, może będę musiał taką kurtkę założyć i będę szybko uciekał do domu. W każdym razie ja bym tym prognozom nie do końca wierzył, różnie to z tym bywa. Drugi sposób, kiedy pada, można się gdzieś schować. No ale jeżeli będzie to padało przez pół godziny, spoko, można zrobić sobie przerwę, wypić sobie gdzieś herbatę, kawę, nawet zjeść jakieś ciastko, ale jeżeli będzie padało przez cały dzień, no przecież nie będziemy się też chować. Trzeba jakoś będzie do domu, czy do noclegu, jeżeli gdzieś dalej jedziemy, po prostu dojechać. Trzeci sposób, można zabezpieczyć się chociażby w kurtkę przeciwdeszczową i takie sobie jeździć. Za chwilkę opowiem Wam, jakie są rodzaje tych kurtek, dlaczego warto wydać czasem więcej na kurtkę i na co zwracać uwagę. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłbym uwagę przy zakupie kurtki, jest jej rozmiar po spakowaniu. Wydaje mi się, że jest to jeden z naprawdę istotniejszych parametrów, z tego względu, że taką kurtkę jak mam tutaj, ja na nią mówię ceratka, ponieważ ona jest tak cienka i mała, można sobie spokojnie schować nawet do pojemnika. Znajdziecie tutaj link do odcinka, w którym pokazywałem, że jak sobie przewożę taką kurteczkę. Jest mała i po prostu mieści się wszędzie. Tutaj mam kurtkę bardziej turystyczną, ona nie jest do końca rowerowa, to jest po prostu uniwersalna kurtka. Jak widzicie, po złożeniu też nie jest duża, ja się też nie starałem jej jakoś bardzo składać, gdyby ją jeszcze ścisnąć, byłaby mniejsza, ale nie jest to już kurtka, którą sobie schowamy do tylnej kieszonki przy kurtce, czy schowamy do pojemniczka. No tutaj już potrzebujemy plecak albo sakwy, także jest to dość istotne i też od razu powiem, że nie jest tak, że wystarczy kupić sobie jedną kurtkę i ona nam wystarczy na wszystkie okazje. Można mieć dwie, czasami nawet trzy kurtki, żeby zabezpieczyć się na, po prostu na różne deszcze, na różne wyjazdy. Ok, czyli jeżeli chodzi o krój, to zobaczcie tutaj ta kurteczka, moja ceratka. Mam ją już naprawdę wiele lat. Teraz jak gdybym kupował taką kurtkę, kupiłbym raczej czerwoną albo w jakimś odblaskowym kolorze, żeby było mnie lepiej widać. Czarna, oprócz tego, że jest po prostu ładna, to jednak nie zapewnia takiej widoczności. Była już troszeczkę w tym pojemniku, więc tu się posklejała. I tak jak widzicie, oprócz tego, że powinienem ją po ostatnim deszczu troszeczkę przepłukać, ponieważ został na niej piasek, jest fajnie przylegająca do ciała. Jest tutaj jeszcze drobna stójka na kołnierzu. Z tyłu jest ona przedłużana, także będzie nas częściowo chronić od wody, która będzie leciała spod koła. Jeżeli ktoś nie ma błotnika, nawet jeżeli jest błotnik, no to warto mieć ten tył troszeczkę bardziej przedłużany. Mała, zwiewna, lekka. Niestety jest jeszcze tania, więc jest z nią pewien problem, z tego względu, że nie ma tutaj żadnej membrany. Ja na nią mówię cerata z tego względu, że to jest po prostu zwykły plastik, jakiś, nie wiem, poliester, cokolwiek to jest i on z jednej strony nie przepuszcza wody, ale z drugiej strony nie wypuszcza wody, także nie oddycha. I na krótkie deszcze bardzo fajnie się sprawdza, można sobie założyć, gdzieś po prostu dojechać suchą koszulką do domu. Ale niestety w pewnym momencie zaczyna się robić pod taką kurteczką sauna. Człowiek się grzeje, energicznie pedałuje, zaczyna się pocić, a ta kurteczka nie wypuszcza ciepła, nie wypuszcza również potu na zewnątrz. No i niestety robi się w środku sauna, czasem i bagno, jeżeli jedziemy w niej za długo. Także tego typu kurtki, które kosztują w granicach 80, 100, 120 zł, trzeba traktować tylko i wyłącznie jako awaryjne, nie jako kurtki do całodniowego jeżdżenia, ponieważ w pewnym momencie będziecie mieli ją po prostu ochotę zedrzeć, zerwać, wyrzucić albo przynajmniej schować i jechać bez, ponieważ i tak będziecie cali w środku mokrzy. Tego typu kurtki, czyli właśnie takie cienkie, leciutkie, bez żadnych kieszeni, są również dostępne z membranami. Robi firma Endura na przykład model Pakajak, ale jak sam producent podaje, ona wytrzymuje mniej więcej 15 do 30 minut opadów. Później też już zaczyna troszeczkę przemiękać, ale za to jest o wiele bardziej oddychająca od tej tutaj, którą ja mam.
Są również kurtki rowerowe, chociaż powiem Wam, że ciężko jest dostać. Ja się rozglądałem, firma Gore robi, tylko nawet nie wiem, czy są dostępne u nas w sklepach. Jeżeli są, to kosztują sporo. Też wyglądające jak ta, czyli sportowe, bardziej takie opięte, przylegające, z membraną z Gore-Texu i wtedy Gore-Tex o wiele lepiej oddycha, ale także zatrzymuje deszcz, który spada na kurtkę. Koszt tej kurtki nie pamiętam, ale on jest naprawdę dosyć spory. Jeżeli ktoś ma ochotę mieć taką tylko na rower kurtkę, warto się za czymś takim rozejrzeć. I drugim pomysłem na kurtkę przeciwdeszczową na rower jest tego typu kurtka turystyczna. Ona jest uniwersalna, nadaje się nie tylko na rower, nie będziemy w niej dziwnie wyglądali, kiedy będziemy gdzieś wchodzić w góry, czy po prostu do chodzenia po mieście. Jest o tyle fajna, że tamta była leciutka, można było ją sobie spakować do małego pakunku, była po prostu minimalistyczna, ale tutaj dodatkowe kieszenie i co bardzo fajne, co mi się mega podoba, odpinane kieszenie, odpinane otwory wentylacyjne tutaj pod pachami, co jest niezmiernie istotne, kiedy jedziemy gdzieś w dalszą trasę, żeby sobie troszeczkę przewentylować. Wiadomo, tutaj pod pachami człowiek poci się najbardziej. Akurat tutaj ten model, który ja mam, jest wyposażony w membranę Gore-Tex. Jeździłem w niej już troszeczkę, w tym roku już parę burz zaliczyłem. Nie przepuszcza absolutnie nic wody. Jeżeli chodzi o oddychalność, powiem Wam tak, w niższych temperaturach jest naprawdę fajnie. Zdarzyło mi się też jechać w burzy takiej przelotnej, gdzie była temperatura około 25-27 stopni. Uwierzcie mi, chyba nie ma kurtki na świecie, która byłaby wodoodporna, ale z drugiej strony w takiej temperaturze, żeby zapewniło nam komfort. Ja też tutaj już delikatnie zacząłem się gotować, ale nie chciałbym myśleć, co było w tej czarnej, tej cieniuteńkiej, tam podejrzewam, żebym się totalnie ugotował. A jeszcze jedna fajna sprawa w tej kurtce, czy w ogóle w tych kurtkach turystycznych. Ma ona kaptur. Nie każda kurtka jest w stanie tutaj na kask się dać naciągnąć, ale nawet jeżeli ktoś jeździ bez kasku, ewentualnie ma kask troszeczkę mniejszy, na mój się akurat nie nadaje, ale jeżeli ktoś ma mniejszy kask, spokojnie by się zmieściło. Są również kurtki specjalne przeznaczone do tego, żeby na kask sobie naciągnąć. Warto w opisach szukać właśnie takich, żeby na ten kask dała radę wejść. Jest jeszcze jeden sposób, o którym zapomniałem powiedzieć, którego naprawdę często korzystam. On się sprawdza, kiedy temperatura jest wyższa, kiedy te opady są kiedy są przelotne. Jest to ograniczenie ilości odzieży do minimum, czyli jedziemy w koszulce, najlepiej rowerowej, która nie będzie tak chłonęła wody jak bawełna, i w krótkich spodenkach. Żadnej kurtki, żadnych spodni, żadnych ochraniaczy na buty. Dzięki temu ograniczymy ryzyko pocenia się, zbierania się po prostu wody pod tą odzieżą wodoodporną i szybciej też będziemy schli, kiedy pęd powietrza będzie nas owiewał, też będziemy szybciej schli. Sprawdza się to naprawdę fajnie właśnie przy krótkich deszczach, kiedy jest dosyć ciepło. Warto po prostu tak jechać, nie zważać na to, że będziemy mieli mokre buty czy mokre spodenki. Jeżeli to są oddychające i szybko schnące materiały, nie będzie z tym większego problemu. Także podsumowując, tanie kurtki przeciwdeszczowe są fajne, ale tylko przy krótkich, niezbyt intensywnych deszczach, do okazjonalnego użytku, do tak naprawdę użytku awaryjnego. Ja tą moją kurtkę, tą cieniutką ceratkę wożę po prostu zawsze przy sobie. Mam ją w razie nagłego załamania pogody, kiedy już po prostu nie mam innego wyjścia. W innych przypadkach wolałbym kurtkę już z jakąś lepszą membraną, nie najtańszą kurtkę, pod którą nie będę się gotował, tylko coś lepszego, nawet z Gore-Texem. Nie musi być to kurtka typowo rowerowa, może być również turystyczna, one się również bardzo dobrze sprawdzają, a dzięki temu będziemy mogli sobie bez żadnego problemu używać ich także w innych miejscach, chociażby w górach. A jestem też ciekawy, jak Wy sobie radzicie z deszczem, jakie Wy kurtki używacie, jakich używacie, czy w ogóle używacie. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!